Dzisiejszym tematem poradnika ogrodnika będzie przycinanie iglastego żywopłotu. Zapraszamy! Żywopłoty z iglaków ciągle są w modzie. Zwarte szpalery tworzą szczelną osłonę również zimą i są wspaniałym tłem dla mniejszych roślin czy kolorowych rabat. W przypadku wysokich szpalerów najczęściej sadzi się żywotniki, a także cyprysiki, jałowce oraz cisy czy świerki. Jak najbardziej możemy tworzyć żywopłoty iglaste z naszych rodzimych gatunków. Iglaki sadzi się zazwyczaj w jednym rzędzie i gdy osiągną już pożądane przez nas rozmiary, jest to ostatni moment, kiedy należy się zastanowić, czy będą to żywopłoty formowane, czy też nie. Bo w przypadku roślin iglastych wyróżniamy dwa główne typy żywopłotów: rosnące swobodnie i formowane przez regularne cięcie. Wysokość żywopłotów rosnących naturalnie regulujemy poprzez dobór właściwych gatunków i odmian roślin. W przypadku żywopłotów formowanych jest to właściwe przycięcie. Żywopłoty zimozielone najczęściej przycinamy wiosną, gdy minie ryzyko przymrozków. Lepiej, żeby w okres zimowy rośliny wkraczały z dojrzałymi, w pełni rozwiniętymi przyrostami, a nie z młodymi pędami, które byłyby narażone na przemarznięcia. Bowiem drugie cięcie roślin iglastych z reguły nie jest konieczne. Najbardziej popularne tuje możemy przycinać w kwietniu, a nawet w maju. Wykonujemy ten zabieg w słoneczny dzień. Może być wietrzny. W zależności od wielkości żywopłotu i naszej kondycji, do cięcia możemy wybrać nożyce ręczne lub urządzenia mechaniczne. Użycie sekatorów lub nożyc akumulatorowych lub spalinowych ułatwia i przyspiesza pracę. Aby dbać o zdrowie roślin i żeby ich nie ranić oraz nie szarpać pędów, urządzenia czy narzędzia powinny być czyste i naostrzone. Roczny przyrost żywopłotu, zarówno na wysokość, jak i na szerokość, musi być na tyle skrócony, by możliwie wiele pozostawionych pąków zostało tym pobudzonych do rozwoju nowych pędów, bo dzięki temu powstanie gęsty, wielopędowy żywopłot. Wysokości cięcia skracającego nie sposób dokładnie określić w centymetrach. Zależy ono od rodzaju rośliny i osobistych obserwacji lub doświadczeń. Najczęściej przyjmuje się, że młode przyrosty skracamy o około 30%. W przypadku tui mogą być one skrócone nawet o połowę. Można też przyjąć zasadę, że utrzymujemy wybraną przez nas wysokość szpaleru i skracamy żywopłot do przyjętej przez nas wysokości. Aby równo przyciąć szpaler, warto rozciągnąć wzdłuż żywopłotu sznurki przymocowane do palików, które wyznaczą linię cięcia. Można też posługiwać się miarą na paliku lub desce, którą przystawiamy do każdego krzewu lub drzewa. A jeżeli nie zależy nam na precyzji, możemy ciąć na oko. Żywopłoty mogą w różny sposób kształtować przestrzeń. Formy przystrzyżone mogą zmienić naturalny charakter ogrodu i nadać mu geometryczny wymiar. Kontury zarysowane prostymi liniami sprawiają, że żywopłoty mają bardziej architektoniczny charakter. Żywopłoty formowane jako rozwiązanie opcjonalne w stosunku do murków mają tę zaletę, że są naturalne. Mogą się w nich zagnieżdżać owady i inne niewielkie zwierzęta. Wiosna to też doskonały czas na skracanie pędów okrywowych iglaków, np. jałowców czy mikrobiot syberyjskich. Skracamy te pędy, które rozrosły się poza granice rabaty czy zajmują ścieżkę na dowolnej długości. O tej porze możemy też formować krzewy iglaste, jeżeli chcemy im nadać jakiś konkretny kształt. Problemem, który możemy niekiedy zauważyć na iglakach i iglastych żywopłotach, jest zamieranie pędów. W przypadku żywotników może to być spowodowane chorobami grzybowymi lub nierównomiernym dostępem do wody. Popularne tuje lubią glebę umiarkowanie wilgotną. 2 ubiegłe sezony były ubogie w opady, a brak wody przyczynia się do tego, że gatunek ten źle znosi najtrudniejszy dla roślin okres zimy. Wiosną możemy wtedy zaobserwować zasychanie gałązek lub części roślin. Pamiętajmy jednak, że zamieranie pędów wewnątrz krzewów jest naturalne i wynika ono z braku światła, które nie dociera do wnętrza rośliny. Żywopłot odgradza przestrzeń ogrodu w naturalny sposób. Regularne coroczne cięcie powoduje zagęszczenie roślin. Dzięki niemu uzyskujemy szczelną, zieloną ścianę.